Jesteśmy właśnie na promie z Koh-Chang do Kokut. Oczywiście z naszą małą Mini, która właśnie przysypia. Oto nasz bungalow, nasz namiot na kolejne dni. Jest to dosyć mała wyspa, znajdująca się nieopodal większej wyspy Koh-Chang, z której właśnie przypłynęliśmy. Jeżeli chodzi o transport tutaj, to tylko i wyłącznie można dostać się tutaj łodzią. Nazwę firmy, którą polecam, podam Wam tutaj. My za dwie osoby zapłaciliśmy 1400 batów, czyli około 180 zł. W cenę wchodziło zabranie nas z hotelu, dowiezienie na prom, oczywiście bilet na prom oraz dowiezienie do hotelu. Uważam, że jest to cena bardzo fajna, a podróż trwała około 4 godziny. Na wyspie nie ma supermarketów czy sklepów typu 7-Eleven. Są za to lokalne markety, do których zawsze należy ściągnąć buty. Jak widać, asortyment w sklepie jest dosyć różnorodny. Ważna informacja jest taka, że na wyspie nie można płacić kartą, dlatego uzbrójcie się w gotówkę, ponieważ za każdym razem przy wypłacie z bankomatu pobierana jest opłata w wysokości 220 batów, czyli około 26 zł. Co tam masz? Alkohol. Jaki? Original Thai beer. Singha. Jest chwilę po 8. Właśnie przyszliśmy na śniadanie, które jest serwowane w formie bufetu i prezentuje ono się następująco. Ryż z warzywami i kurczakiem, makaron z kurczakiem i warzywami oraz jajka. All you need to survive. Dokładnie. 3 różne produkty, ale myślę, że wszystko co trzeba to jest. Są też owocki. Jest jeszcze miód. Miód do kawki, kawka. Dobra była kawa? Rozpuszczalna, ale dobra. Więc tak wyglądają śniadania w guest house'ach. Takim oto skuterem przemierzamy wyspę. Mini jest w nosidełku, a ja siedzę na tylnym siedzeniu. Ojejku! No chodź, idę do ciebie, chodź. Chodź, chodź. Uwielbiam na tej wyspie to, że można przyjść sobie do obojętnie jakiego resortu i po prostu sobie pochillować, nie ponosząc za to dodatkowej opłaty. Teraz akurat jesteśmy w Tinkerbell, które ma dojście na jedną z najpiękniejszych plaż na wyspie, która nazywa się White Beach. Jak ty wyglądasz? Pokaż się. Pokaż się. Pokaż ten pyszczek. No nie wstydź się, pokaż. Jejku. Czy to jest pies, czy to jest potwór piaskowy? Idziemy umyć tego małego potworka. Pokaż oczka. Cena za skuter
charter jest dosyć standardowa, bo wynosi 250 batów za dobę. Jak już wiecie, mamy nosidełko dla Mini. Siedzi sobie w środku, Rafał kieruje, ja siedzę z tyłu. I w taki właśnie sposób podróżujemy w trójkę. Wow, ale ta plaża jest piękna. Wiecie, co słyszeliśmy i widzieliśmy? Że oni tutaj ten piasek, biały piasek, skądś przywożą. Ale jesteśmy ciekawi skąd. Naprawdę ten biały piasek robi fenomenalne wrażenie razem z tą piękną, lazurową wodą. Przełączę kamerę i wam pokażę. No zobaczcie sami. Czy to nie wygląda przepięknie? Jaskółka. Jaskółka w Tajlandii, zobaczcie. Jak dookoła nas. O, atakuje naszego chihuahua. Wow! Atakuje! A nam na górze, zobacz, orzeł lata. Tam. Nie no, jastrząb może. Ale na pewno drapieżny ptak. Zobacz, jak ją atakują jaskółki, ty. Widziałaś? Patrz. Patrz. Bo mają gniazdo tutaj. Rafał wczoraj trochę narzekał, że mu się to niezbyt podoba w porównaniu z Koh Chang, który dla niego jest dużo lepszy. Natomiast jak zobaczył tą plażę i ten bar oraz kilka innych miejsc, to stwierdził, że on stąd nie wyjeżdża. No cóż, tak zdecydował, no to nie wyjeżdżamy póki co. To się nazywa relaks, Mini już zasnęła. Wyciszyły ją szumy fal, my też już odpływamy, dlatego wzięliśmy sobie kawkę. Jak Ci się podoba to miejsce? Zostaniemy nieco dłużej. Planowaliśmy zostać na jakieś 2-3 dni, ale spodobało nam się bardzo. Może nawet zamyślimy miesiąc. Jak znajdziemy jakieś fajne miejsce, to tak. Póki co dostępne są tylko resorty. To miejsce to po prostu jakieś mistrzostwo. Miejsce nazywa się Monkey Bar. Możecie sobie wypić kawkę, drinka z takim widokiem. Przepiękny, naprawdę nie mogę wyjść z zachwytu. Ale jej smakuje, po prostu ta firma Jer High. To jest chyba jej teraz ulubiony przysmak. Idąc wybrzeżem widzi się mnóstwo różnych resortów i właśnie teraz jesteśmy w Siam Resort. Słuchajcie, są takie przepiękne domki. Totalnie mój styl. Małe bungalowy z widokiem na przepiękną wodę. Obrócę teraz Wam kamerę i pokażę Wam super miejsce. No, czy to nie jest cudowne miejsce do relaksu? Właśnie w czegoś w takim stylu szukamy, natomiast zależy nam, żeby to po prostu był jakiś domek na wynajem, a nie resort, gdzie cena liczona jest za dobę, bo może dziennie to się nie wydaje dużo pieniędzy, natomiast tak patrząc w kategorii miesiąca czy 2, to już się robi całkiem pokaźna sumka, a myślę, że równie piękny dom można znaleźć od po prostu prywatnej osoby i wypożyczyć w bardziej atrakcyjnej cenie. No ale tutaj po prostu brak słów, przepięknie jest. Jesteśmy tutaj od 2 dni, a poznaliśmy już tak dużo ludzi. Ale co najlepsze, w większości ci ludzie są
albo z Niemiec, albo z Anglii. I są to ludzie po 50, więc to mówi dosyć sporo o tej wyspie. Nie ma tu żadnych Rosjan, jak to było w przypadku Koh-Chang. Jest to raczej cicho i jedyny język, jaki słyszę, to jest albo tajski, albo niemiecki, albo właśnie angielski. Mini jest po prostu jak taki magnes, przyciąga do nas ludzi, którzy zagadują oczywiście o pieska, jak to jest podróżować z psem, opowiadają nam swoje historie, gdzie mieszkają itd., itd. Więc taki mały pies naprawdę, no istny magnes na ludzi. O kurczę, tego się totalnie nie spodziewaliśmy. Zobaczcie, jakie malutkie prosiaczki. Jaki żółw. Mini, jaka ciekawa, nigdy nie widziałam świnek. Ona chce z nimi biegać. Oj nie, bo taka maciora by ją pogoniła raz, dwa. No. No ale Mini jak chce wejść. Dzisiaj mamy po prostu jakiś dzień zwiedzania plaż. Teraz jesteśmy na plaży, która się nazywa Klong Ha. O ile dobrze to wymawiam, napiszę wam nazwę tutaj. Plaża jest bardzo szeroka. Ma przepiękny biały piasek i przejrzystą wodę. Za chwilkę podejdę bliżej i wam pokażę. Mini ma z nowego chłopaka, więc się bawią, biegają. No cudownie. Taka jest szeroka ta plaża. To jest po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. On tak się bawią już od dobrych 40 minut. Nie no, przepiękna zabawa. Rum jest alkoholem typowo tajskim. My dzisiaj kupiliśmy na spróbowanie akurat ten i powiem wam, że pozytywnie, bardzo pozytywnie nas zaskoczył. Mały obrońca. Taka mała, taka waleczna. Ten to by ją na raz zjadł. Ale boi, super. O, przestraszyła się, zobacz Mini. A to dlatego, że ona poznała swojego chłopaka i go broni. Ale wiecie, to jest tak super, że nasze pieski tak się zżyły. Naszej pani, która siedzi obok, aż wzięliśmy namiar, żeby nasze pieski mogły na randkę ze sobą chodzić, bo to jest jakaś miłość po prostu od pierwszego Jeszcze wejrzenia. nie widzieliśmy, żeby nasza chihuahua się tak fajnie bawiła z jakimś pieskiem. A zna mnóstwo psów, bo jak byliśmy w Stambule, to tam po prostu jest masa malutkich piesków, z którymi się codziennie bawiła, ale z tym to po prostu ma jakąś taką specjalną wibrację. Tak, ale zauważyłaś, piesek został zdominowany przez super, no też ty ją tak chyba wychowałaś, No co? tak, to ja ciebie tak dominuję, nie? Wygląda nasza kolacja na wyspie. Ja zamówiłam sobie danie, które nazywa się suki. Jest to z krewetkami, zupka warzywna. Zamówiliśmy jeszcze dodatkowo ryż. Z kurczaczkiem, o, takie duże kawałki. Tak, Rafał ma ryż smażony razem z warzywami Nic więcej mi do szczęścia nie i potrzeba. kurczakiem. I dokładnie. I za te 3 dania zapłacimy około 20 zł. To miejsce, w którym jesteśmy teraz, znaleźliśmy totalnie przez przypadek. Jak sprawdziłam właśnie na Google Maps, jak to miejsce się nazywa, to jest jakaś tajska nazwa, nie ma totalnie opinii, więc znaleźliśmy przez przypadek, ale jest takie pyszne jedzonko. A tak prezentuje się ta restauracja. Proszę bardzo, bez koszulki, na skuterku. Freedom. Freedom. Dziś przenieśliśmy się do nieco większego domku, w którym spędzimy następne tygodnie. Prezentuje się on tak. Za duży nie jest, ale jest tutaj wszystko, co potrzeba. No i łazienka. I proszę bardzo. I z takim widoczkiem sobie będziemy mieszkać. Idziemy zobaczyć właśnie
ponad 500-letnie drzewo. Jesteśmy w dżungli. Mini jest schowana w nosidełko, bo to nie wiadomo co jest. Wiadomo co jest, bardzo duże jaszczurki, które zjadają mniejsze zwierzęta. To na pewno, ale czy są na przykład skorpiony? Skorpiony albo też są na węże? pewno. Węże jakieś? Jeśli na Bali występowały, to i w takim klimacie podobnym też występują. Chyba znaleźliśmy drogę. Według Google Map. To jest gdzieś w tamtą stronę. Mam nadzieję, że dobrze idziemy. Chociaż tu niby jest jakaś dróżka, ale żadnego oznaczenia nie było. Coś tam widać, jakaś chatka. Wow, ale dźwięki. Jednak pojechaliśmy trochę złą drogą, bo się okazało, że Google Map tutaj zupełnie nie działa. Trzeba mieć lokalną mapę. I pomógł nam Taj, żeby skręcić w ulicę obok. No i proszę. Taj z Makaju. maczetą. Taj z maczetą, który w ogóle był na środku Wyszedł z dżungli. dżungli i nie wiadomo czego było się spodziewać. Dokładnie, więc teraz znaleźliśmy już to miejsce. Idziemy zobaczyć ponad 500-letnie drzewo. Mistyczne, ale to tak samo jak było na Bali, jak było jakieś święte miejsce, to oni właśnie takie szarfy dawali pomarańczowe, żeby uczcić. Czyli wiemy, że jesteśmy w dobrym miejscu. Wow. O kurczę, faktycznie jest ogromne to drzewo. To jakby, nie wiem, wydaje mi się, że to jest kilka drzew połączonych w jedno. Zobacz, ile ma od gałęzień. Wow. Ludzie tak czczą to drzewo, że nawet oddają ofiary. Zobaczcie, ile to jest banknotów. Ile jest pieniędzy. Zobacz tutaj. Święte drzewo. W Polsce to już by tych pieniędzy nie było. Nie ma do przesady. Ja również składam w intencji pieniążki, tylko muszę znaleźć jakieś odpowiednie do tego miejsce. Okej, myślę, że to będzie gdzieś tutaj. Niespełna kilometr od świętego starego drzewa jest wodospad, na który właśnie teraz będziemy iść. Dookoła tego wodospadu jest zbiornik wodny, w którym można się kąpać. Więc zobaczymy, jak to wygląda. No właśnie. Może... No tak, teraz jesteśmy w sumie w porze suchej, ale może to trzeba gdzieś iść. Ojejku, tam w oddali widać taki potok. Taki wodospadzik malutki. Okej, doszliśmy. Chwila wspinaczki, jesteśmy. Wodospad nie jest zbyt spektakularnie duży. No i ten zalew wodny, w którym podobno można się kąpać, jest bardzo brudny, więc nawet tam na dół nie wchodzimy. Ale może pójdziemy tam sobie pod ten wodospad zobaczyć, co? Możemy zobaczyć. Tam nie coś nie ciągnie.
No w sumie tak, jak mamy pieska, to może lepiej nie. Koło Dospadu jest restauracja i guest house. Zamówiliśmy sobie tradycyjnie pad thaja. I tak on wygląda. Cena za posiłek to około 9 zł. Teraz sprawdzimy, jak smakuje. Ale pierwszy raz dostałam pad thaja, który w środku ma kukurydzę. Okej, test. Dziwny bardzo, ale smaczny. Ale dziwny, chyba najdziwniejszy jaki jadłam. A, wiem dlaczego. Pewnie ma cukier, zapomnieliśmy powiedzieć, że chcemy bez cukru. A pad thaje tutaj mają duże ilości cukru. I ten właśnie jest taki słodki. Tak, ale nie wszystkie psy dzikie są takie przyjazne jak ten. Trzeba uważać. To jest. Mini poznała kolejnych ziomków swoich. Ale zobaczcie, pani tak samo jest ubrana jak te psy, więc wiadomo, kto jest właścicielem. Ojejku. Usiadła sobie na mnie i tak siedzi już dobre 10 minut. Leo, który się przystawia do Mini, to jest syn. Ma 8 miesięcy, a ona ma 8 lat. Przyjechaliśmy właśnie sobie na obiad do kolejnej lokalnej restauracji i za chwilkę wam pokażę, co sobie zamówiłam. Kolejny raz zamówiłam zupę suki z krewetkami, mnóstwo warzyw oraz makaron ryżowy. Najlepsze jest to, że cała taka zupa kosztuje jakieś 8 zł. A to jest tak dużo krewetek, tak dużo warzyw i tak dużo makaronu ryżowego, że można się tym spokojnie najeść. Bardzo dobre, polecam zupę suki. Trochę mieliśmy stres przed chwilką, bo nie wiedzieliśmy, jak ten pies się zachowa. To jest dziki pies, który tutaj jest na plaży. Ale wygląda na to, że się zakumplowały, więc Wygląda na psa zapaśniczego. jest okej. Ale ten kundel to jest pomieszanie po prostu wszystkiego naraz. Mini jest skora do zabawy po prostu z każdym psem. Na szczęście jest to suka, więc psy, które tutaj są, nie czują konkurencji. Mini jakoś tak wyjątkowo szybko i łatwo nawiązuje kontakt z innymi psami. Prawdopodobnie to dlatego, że od malutkiego była socjalizowana z innymi psami. Gdy mieszkaliśmy w Turcji, codziennie spotykała kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt psów, z którymi się bawiła. Więc teraz do wszystkich po prostu podchodzi, merda ogonkiem i jest przyjaźnie nastawiona. No ale to nie zmienia faktu, że cały czas musimy obserwować, co robi, gdzie jest i czy nie dzieje jej się żadna krzywda, ale póki co wszystko jest w porządku. Ludzie też tutaj, którzy ją kojarzą, wiedzą, jak się nazywa i też widzę, że spoglądają na nią, gdzie jest. Więc jesteśmy tu dopiero kilka dni, a już chyba wszyscy znają Mini.
Zmieniliśmy jej też szeleczki na obroże, co nie znaczy, że będziemy ją na tej obroży prowadzić. Po prostu są one lżejsze i zaczepiliśmy imiennik, w związku z czym jak poleci gdzieś dalej, to ludzie będą mogli do mnie napisać na WhatsAppa, bo jest tam podany właśnie mój numer WhatsApp. Przyszliśmy sobie na plażę, która nazywa się White Beach, oglądać zachód słońca, jeść mango. Pokaż, jakie piękne mango. Takie ogromne. Dzisiaj jest... Strona plaży. Czekaj, trzymaj. Rafał właśnie poszedł ogarnąć, bo Mini się załatwiła centralnie przy jakiejś parze i poszedł po niej posprzątać. No cóż, no tak to jest, jak ma się pieska. Ja to bym nawet nie zauważyła, że Mini coś tam narobiła. Ale wiecie co? Trochę nas zdziwiło to, że owoce tutaj wcale nie są takie tanie. Jedno takie mango kosztuje jakieś 7 zł. Dragon fruit kosztuje również 7 zł. Kokos ile kosztuje? Z 8-9 zł, więc wcale owoce nie są aż takie tanie, ale za to są przepyszne. To już koniec pierwszej części vloga z Kokut. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną do drugiej, ponieważ mam Ci jeszcze mnóstwo do pokazania. Kokut jest fantastyczną wyspą, jest tutaj bardzo duża różnorodność. Jest dużo lepiej, szczerze mówiąc, niż przypuszczałam i nawet mogę zdradzić, że mamy w planach, żeby zostać tu jeszcze dłużej. Wyspa ta jest tak różnorodna i mam takie wrażenie, że jest taki nieoszlifowany diament Tajlandii, ponieważ nie ma tu prawie w ogóle turystów. To mnie tak urzekło. Plaże są fantastyczne. Co najlepsze, w odróżnieniu od innych miejsc, w którym bywałam, można przyjść do jakiegokolwiek się chce resortu, usiąść sobie na leżaku, relaksować się cały dzień i nie ponosić za to żadnej opłaty. W innych miejscach jest tak, że co chwilę przychodzi jakiś kelner, pyta się, czy chce się coś zamówić. Potem jak już się zamówiło, to przychodzi po pół godziny i pyta się, czy znowu chce się coś zamówić. Tutaj tego absolutnie nie ma. Nie są też pobierane opłaty w sumie w żadnym miejscu. Mój piesek się właśnie bawi znowu napotkaną suczką. Bardzo dużo dostaję pytań w wiadomościach prywatnych na Instagramie, jak inne dzikie psy reagują na moją Mini, więc tutaj jest najlepszy przykład tego, jak te psy na nią reagują. Jeszcze nie spotkaliśmy się z tym i obyśmy się z tym nie spotkali, żeby jakiś pies był dla niej agresywny. W przeciwieństwie do innych miejsc, na przykład w Pattayyi, gdzie jeden pies zaatakował naszą Mini, na szczęście w odpowiednim momencie podnieśliśmy ją do góry i sprawa się dobrze zakończyła. Natomiast tutaj wszystkie te pieski są dla niej życzliwe, chcą się z nią bawić, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. A wracając do samej wyspy, to jak już wspomniałam, jest to wyspa fantastyczna. Zostańcie ze mną do części drugiej, ponieważ dużo jeszcze rzeczy mam Wam do pokazania. Ten vlog i tak jest dłuższy niż przypuszczałam, natomiast te wszystkie miejsca są tak wyjątkowe, że no po prostu musiałam Wam to pokazać. Planuję też w przyszłości stworzyć filmik, w którym trochę bardziej opiszę kwestie organizacyjne tego, jak tutaj przyjechać, co ze sobą zabrać, jak się przygotować, ponieważ ta wyspa jest totalnie inna od innych wysp. Czekajcie, odwrócę kamerę, zobaczcie, co tu się dzieje. Przed chwilką ta suczka podeszła z drugiej strony mojego aparatu i zaczęła go lizać, natomiast kiedy odwróciłam kamerę, to troszeczkę bardziej uciekła i teraz się bawi z moją Mini. No więc tak, wracając do sedna, ta wyspa jest totalnie inna niż wszystkie, na których byłam, ale dokładnie opowiem Wam to w następnym filmiku. Jeżeli podobał Ci się mój vlog, to zaobserwuj mój kanał
pamiętaj, że treści, które nagrywam, nie nagrywam dla siebie, tylko dla Ciebie, żeby pokazać Ci piękno nowych miejsc, żeby doradzić w niektórych kwestiach. Najważniejsze rzeczy zapisałam również w opisie tego filmiku, więc koniecznie tam zerknij. No i zapraszam również do śledzenia na bieżąco mojej przygody w Tajlandii na moim Instagramie. Pozdrawiam, cześć!